Dzień dobry, nazywam się Mariusz Choszowski i jestem przedstawicielem firmy SQM w Europie Środkowo-Wschodniej. Znajdujemy się w tej chwili w jednej z wiodących farm ziemniaczanych na terenie południowo-zachodniej Polski razem z panem Witoldem Chorosiem, który jest głównym agronomem tej firmy. Dzień dobry, nazywam się Witold Choroś, jestem agronomem w gospodarstwie Polboto w Udaninie. Spółka tu powstała w 1995 roku i od momentu powstania spółki jestem tutaj głównym agronomem. Uprawiamy zboża, ziemniaki, buraki, rzepak. No i jednym z ważnych dla nas upraw jest właśnie uprawa ziemniaków na cele przemysłowe z przeznaczeniem na frytki. I przy technologii tej produkcji niezmiernie ważne są parametry jakościowe tych ziemniaków. Aby je uzyskać, należy zmianowanie prawidłowo ułożyć oraz najważniejszym czynnikiem jest nawożenie. W celu osiągnięcia tych parametrów wymaganych przez odbiorcę ziemniaków na produkcję frytek nawiązaliśmy współpracę z firmą SQM. Tu w tej technologii proponowanej przez firmę SQM szczególnie ważny jest właśnie stosunek potasu do azotu i forma podanego azotu. Tutaj chodzi głównie o formę bezchlorkową, która jest bardzo ważna przy produkcji ziemniaków, oraz stosunek azotu do chloru i także forma azotonowa też jest bardzo ważna przy tej produkcji. Zaproponowaliśmy nie tylko poprawę pełnej równowagi żywieniowej, ale także równowagę zaopatrzenia w składniki pokarmowe na każdym etapie rozwoju rośliny. Przeprowadziliśmy tutaj dwa zabiegi nawozowe. Pierwszy tuż przed sadzeniem i drugi przed zamknięciem międzyrzędzi. Rozpoczęliśmy doświadczenie od zabiegu nawożenia przed sadzeniem preparatem Crop Mix Development. Nawozy Crop Mix zapewniają w jednym produkcie odpowiednio zbalansowane podanie makroskładników takich jak azot, fosfor, potas, magnez, wapń i siarka. Aby uzyskać prawidłowy i dobry rozwój bulw, tuż przed zakryciem międzyrzędzi zastosowaliśmy zabieg nawozem Crop K+. Jest to czysta saletra potasowa w wersji granulowanej. Nawóz ten również zapewnia nam bardzo szeroki stosunek azotu do potasu, co bardzo korzystnie wpływa na przyrost masy bulw i następnie na plon. W fazie rozwoju bulw ziemniaki zużywają bardzo duże ilości potasu, przy czym wymagany stosunek potasu do azotu jest wyższy niż 2,5. Saletra potasowa czy granulowana saletra potasowa zapewnia właśnie taką relację potasu do azotu, co jest bardzo korzystne dla rozwoju plonu i dla jego jakości. Również wchłanianie wapnia i magnezu jest bardzo ułatwione dzięki, tak jak wcześniej powiedziałem, synergistycznemu oddziaływaniu między anionem azotanowym i kationami wapnia i magnezu. Nawóz SQM, saletra potasowa, pozwala nam na dobór właściwej formy zastosowania tej formy potasowej i formy azotanowej. I na podstawie dotychczasowych obserwacji z tego doświadczenia nasze wyniki wydają się być bardzo obiecujące. Chcę dodać, że nasze doświadczenia przeprowadzaliśmy na wiodącej u nas uprawie odmiany Innovator. Mając na uwadze obiecujące wyniki, chcę powiedzieć o tym, że już jesteśmy po okresie próbnych wykopków i wykopki pokazały, że obsada i wielkość bulw jest zróżnicowana właśnie po tym zastosowaniu nawozów SQM. Bulwy są jednakowej wielkości i to jest to, co właśnie chcemy uzyskać przy produkcji ziemniaka na frytkę.
właśnie o co chodzi przy produkcji frytek. Ważna jest nie tylko ilość, ale kształt ziemniaka. To też wynika z profilu odrenowanego, ale także od systemu nawożenia właśnie. Ważne jest, żeby te ziemniaki były wyrównane i tych bulw było jednorodnych jak najwięcej. Na podstawie próbnych tutaj wykopków na tym polu stwierdzam, że myślę, że możemy oczekiwać właśnie takich bulw, jak tutaj pokazuję na tym zdjęciu, i tych bulw, że będzie bardzo dużo. SQM jest nastawione na efektywność. Jesteśmy w stanie dostarczyć zbalansowane formulacje nawozowe do różnych etapów wzrostu, poprawiając pobieranie składników pokarmowych i zapobiegając nadmiernemu nawożeniu. Polityka środowiskowa zmusza nas do stosowania coraz wydajniejszych praktyk rolniczych. Azotan potasu zyskuje na znaczeniu jako źródło azotu i potasu dostarczanego roślinom bez zbytnich nadmiarów. Stosowanie azotu w formie saletry potasowej prowadzi do zmniejszenia pozostałości azotanów na koniec sezonu uprawy w porównaniu z innymi źródłami azotu o niekontrolowanej nitryfikacji. Przyczynią się do tego również podzielone zabiegi nawozowe z optymalnie zbilansowanymi składnikami dla każdego etapu fenologicznego rozwoju rośliny. Dzielone nawożenie pozwala nam również na reakcję i zmianę programów nawozowych w trakcie sezonu wegetacyjnego w przypadku wystąpienia niekorzystnych czy nietypowych warunków pogodowych.